Skandal wokół wypowiedzi ministra Kuleby o ekshumacjach na Wołyniu. Tragiczna sytuacja armii ukraińskiej pod Pokrowskiem. Ukraina straciła pierwszy samolot F-16. Czy Putin zostanie aresztowany w Mongolii? O tym porozmawiamy w dzisiejszym magazynie Czarnego Nieba. Wita się z Państwem Piotr Mateusz Bobołowicz i zapraszam. Czarne niebo. Czarne Niebo, magazyn, Piotr Mateusz Bobołowicz, a ze mną są w Kijowie Dmytro Antoniuk, w Lwowie Artur Żak i w Warszawie Wojciech Jankowski. Dzień dobry i od razu powiem, że nagrywamy dla Państwa ten odcinek w piątek wieczorem 30 sierpnia, to pomoże uniknąć później być może jakichś nieporozumień związanych z czasem. Przejdźmy do pierwszego tematu, zacznijmy od tej wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleby, który wypowiedział się w Olsztynie na temat ekshumacji na Wołyniu i wywołało to wielką burzę w mediach. Arturze, ty oglądałeś tę wypowiedź. O czym opowiedział? Co powiedział minister Kuleba? Co wzburzyło takie oburzenie? To, co najbardziej chyba wzburzyło wszystkich, zarówno uczestników, a tak naprawdę później komentujących całą przestrzeń informacyjną, ale także polityczną, to pierwsza rzecz, że minister Kuleba faktycznie porównał zbrodnię wołyńską, rzeź wołyńską z akcją Wisła i to moim zdaniem było niefortunne porównanie, nie skandaliczne, nie haniebne, tak jak to często jest określane w mediach. To jest bardzo niefortunne, ale stały jednak zabieg, sposób ukraińskich polityków, żeby trochę przemieścić ten wektor dyskusji. Ale to, co chyba najbardziej oburzyło wszystkich w Polsce, to, że minister Kuleba, mówiąc do tej młodej osoby zadającej pytanie, że jesteśmy teraz w Olsztynie, więc nawiązał on do akcji Wisła i że na teren ziemi olsztyńskiej Ukraińcy zostali wywiezieni z ukraińskich ziem. Posłuchajmy może tego fragmentu wypowiedzi ministra Kuleby. Czy zdaje sobie pani z operacji Wisła i z roli Olsztyna w tej operacji? Tak, zdaje sobie pani sprawę, czym była operacja Wisła i wie pani, że ci wszyscy Ukraińcy zostali przymusowo wygnani z terytoriów ukraińskich, żeby zamieszkać tutaj, między innymi w Olsztynie. Ale nie Tak powiedział minister Kuleba i o te terytoria ukraińskie się rozchodzi. Tutaj ja pozwolę sobie, może nie chcę usprawiedliwiać wypowiedzi, uważam, że rzeczywiście była bardzo niefortunna i takie sformułowanie z ust ministra spraw zagranicznych paść nie powinno. Jednak myślę, że to był pewien skrót myślowy, że chodziło o terytoria rdzennie ukraińskie, etnicznie ukraińskie, bo jak popatrzymy na mapę, na te terytoria, z których wysiedlenia się dokonywały, to Ukraińcy tam mieszkali od wieków i oczywiście mieszkali tam też Polacy, mieszkali tam też na niektórych terytoriach inne narodowości, ale tak, etnicznie, rdzennie te ziemie były ukraińskie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. W latach 30. Polacy tam stanowili kilkanaście procent, mieszkali też Żydzi, a reszta to była ludność ruska, czy też ci, którzy siebie uznawali za Ukraińców, Łemków, czy też nawet Rusinów. Niemniej jednak to był żywioł ruski, czyli de facto ukraiński. I moim zdaniem nikt z rządzących na Ukrainie pretensji terytorialnych do Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku po prostu mieć nie może z jednej prostej przyczyny, bo Ukraina cały czas się odwołuje do poszanowania tych granic z 91 roku, czyli z tych granic, które zostały ustalone po II wojnie światowej. Ustalenie tych granic mogło być ustaleniem niesprawiedliwym. Wiele narodów może się czuć poszkodowanych, ale w latach 70. jednak narody Europy zgodzili się, że nawet to nie jest ten niesprawiedliwy podział, powinien być podziałem stałym, a to dlatego, żeby nie dochodziło do tego, do czego dochodziło w trakcie II wojny światowej, więc moim zdaniem rząd ukraiński nie pretenduje na ziemi III Rzeczypospolitej.
ale to nawet Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wydało komunikat, w którym podkreślili, że nie ma, że to nie o to chodziło właśnie, że te ziemie powinny należeć do Ukrainy, tylko że były to ziemie, gdzie były historyczne skupiska ludności ukraińskiej, czyli dokładnie jest to definicja jakby rdzennie ukraińskich, czy też etnicznie ukraińskich ziem. I tutaj wydaje mi się, że tych wątpliwości raczej chyba wynikają ze złej woli w interpretacji słów, chociaż tak jak mówię, ta wypowiedź nie była fortunna i takie słowa dające pole do interpretacji albo się je wypowiada celowo, albo się je wypowiada przez jakąś nieuwagę. Nie wiem, jaka sytuacja była tutaj. Myślę, że raczej nieuwaga, ale ta wypowiedź i akcja Wisła w ogóle wywołała bardzo duże emocje w A Polsce. czy ja mogę jeszcze? Oczywiście, Wojciechu. Bo mam wrażenie, że zaczęliśmy rozmawiać o interpretacji i o historii, a nie o samym wydarzeniu. Minister spraw zagranicznych nie jest prywatną osobą. Wypowiada słowa, które mają wagę i czyni symbole, które mają wagę w stosunkach międzynarodowych. Nie dlatego kłócimy się o polskie obozy koncentracyjne, że ludzie mogą nie rozumieć i nie wiedzą, że to chodzi o to, że one były na terytorium Polski, tylko dlatego, że w stosunkach międzynarodowych takie gesty i takie wypowiedzi mają pewne znaczenie i mogą być w przyszłości wykorzystane. Podobnie jest tutaj. Minister spraw zagranicznych jakiegokolwiek państwa musi uważać, jakich używa określeń. Jeżeli użył to bez przemyślenia, czy przez przypadek, czy był to skrót myślowy, to jest to jego błąd, moim zdaniem. I tak należy na to patrzeć. Bez względu na to, no nikt z nas chyba nie podejrzewa, że to jest kwestia roszczeń terytorialnych na zachód od granicy Ukrainy. Natomiast jest to fatalny błąd, biorąc pod uwagę sztukę dyplomacji. Dziękuję. Ja jeszcze dodam, że cała ta sytuacja już też wywołuje reakcję wśród Ukraińców, niestety, bo już jest też reakcja na te słowa ministra Kuleby ze strony premiera Donalda Tuska, który powiedział, że bez tego, żeby no nareszcie ja teraz nie chcę kłamać, po prostu, że bez rozliczenia tak, tej kwestii tych stosunków polsko-ukraińskich i kwestii w tym Wolynia, Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, bo na to Polska nie pozwoli. I do mnie po prostu dzisiaj już dzwonili moje znajome Ukraińcy, mówiąc, czy to prawda, że tak powiedział Tusk. No i byłem zmuszony powiedzieć, że tak, ale też rozkryć im, dlaczego on tak powiedział i co było przyczyną tego wszystkiego. Ale no ja nie mogę. Tak, ja nie mogę wytłumaczyć wszystkim, co było przyczyną, ale na przykład w naszych mediach już głośno jest z tym, co powiedział Donald Tusk. Przytoczę wypowiedź premiera Donalda Tuska. Ukraina nie będzie członkiem Unii Europejskiej bez polskiej zgody. Ukraina musi spełniać standardy, a one są wielorakie. To nie jest tylko kwestia granicy handlu, standardów prawno-ekonomicznych, to jest także kwestia standardów, powiedziałbym, kulturowo-politycznych i właśnie o to chodzi tutaj o konieczność uregulowania relacji i jest porównanie z uregulowaniem relacji historycznych między Niemcami i Francuzami i Niemcami i Polakami. To są właśnie te kwestie. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o tą akcję Wisła, to na kanale Zero pojawił się materiał odnoszący się, komentujący wypowiedź, materiał Arlety Bojkę, w którym gościem był Zbigniew Parafianowicz. I ja bym się chciał odnieść konkretnie do jednej wypowiedzi Zbigniewa Parafianowicza o akcji Wisła, bo Zbigniew Parafianowicz o akcji Wisła powiedział tak. Operacji Wisła nikt w Polsce, jest pełna zgoda co do oceny operacji Wisła. Nikt nie mówi, że była to próba umacniania granic nowo powstałej Polski przed bandami UPA. Jest to zakwalifikowane przez historyków i przez społeczeństwo jako zbrodnia i nikt tego
nie ukrywa, nikt tego nie kwestionuje, to jest zbrodnia komunistyczna i tyle. Polska próbuje przynajmniej jakoś rozliczać się ze swoimi stodołami czy ze zbrodniami, które były popełniane. Arturze, gdybym mógł cię prosić o przeczytanie fragmentu orzeczenia IPN-u, decyzji IPN-u. To jest decyzja o umorzeniu śledztwa przez prokuraturę IPN i to jest tylko krótki wycinek, ale clue tak naprawdę. Z ustaleń śledztwa wynika, że ewakuacja osób narodowości ukraińskiej, łemkowskiej i polskiej miała charakter prewencyjny i ochronny, a nie represyjny. Warto zaznaczyć, że państwo polskie ustami i działaniem prokuratorów IPN stwierdziło, że to nie była zbrodnia komunistyczna, tylko właśnie działanie prewencyjne. I faktycznie z panem Zbigniewem Parafianowiczem mógłbym się zgodzić, bo ja miałem wrażenie do decyzji właśnie prokuratorów IPN, że jest pełna zgoda i w społeczeństwie polskim, i wśród polityków polskich. Mówię tutaj o co najmniej uchwałach Parlamentu Polskiego oceniających akcję Wisła jako zbrodnię komunistyczną, o wypowiedziach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i wielu, wielu innych polityków. I taki faktycznie wspólna wizja w państwie polskim była. Ale jeżeli Instytut Pamięci Narodowej, a tak naprawdę prokuratura Instytutu Pamięci Narodowej stawia, a tak naprawdę zamyka to śledztwo z taką, a nie inną konkluzją, to w dużej mierze zgadza się z tym, że ta zbrodnia, która według nich nie jest zbrodnią, ale że ta zbrodnia jest zbrodnią, za którą ponosi odpowiedzialność i państwo polskie, i naród polski. A z tym ja raczej się nie zgadzam. No, to samą refleksję, że jeszcze niedawno panował konsensus w tej kwestii i bardzo mnie zastanawia, dlaczego ten konsensus został zaburzony i później to źle działa także na nasze relacje z Ukraińcami, źle działa chociażby dlatego, że wytrąca nam argument, że my się rozliczamy ze zbrodni popełnionych przez państwo, którego dzisiejsza Polska jest prawnym kontynuatorem, bo jakby nie patrzeć, to państwo komunistyczne wtedy, Polska dzisiaj jest prawnym kontynuatorem PRL-u i w sensie prawa międzynarodowego tak jest, więc tutaj zastanawia mnie, dlaczego pan Parafianowicz tak powiedział, no bo raczej nie wierzę w to, że nie wie, o co chodzi, więc no powiedział wprost coś, co nie jest prawdziwe. Szkoda też, że nie zostało to sprostowane przez prowadzącą, bo nie jest to po prostu prawdą, dlatego też poczuliśmy się w obowiązku, żeby to sprostować. Ale przejdźmy do innych wypowiedzi ministra Kuleby, bo jakby tej części tutaj nad nią można rozmawiać, można tego bronić, natomiast padło tam wiele innych stwierdzeń, które już, które też nie powinny paść. O ekshumacjach. Rozmawialiśmy na temat ekshumacji na Wołyniu z Radkiem. Nie mamy problemu z kontynuacją ekshumacji. Mamy tylko taki wniosek do rządów w Polsce, żeby też upamiętniać Ukraińców. Chcemy, żeby to było dwustronne. A jeżeli nasza relacja miałaby być zdominowana przez emocje, no to znaleźlibyśmy się w takim miejscu, w którym Rosja by wygrywała. Ja tutaj zwrócę uwagę tylko na jedną rzecz, że wskazał minister Kuleba tutaj jedną rzecz, o której mam wrażenie, że w Polsce zapomnieliśmy, czyli to, od czego ta najnowsza odsłona sporu wokół ekshumacji wołyńskich się zaczęła, czyli kwestia tego nieszczęsnego upamiętnienia żołnierzy UPA w Polsce. Dmytrze, chcesz o tym powiedzieć? Tak, ja chciałbym po prostu nawiązać do tego i powiedzieć, że to jest upamiętnienie żołnierzy UPA w Monastyrku,
gdzie ta mogiła została splądrowana kilka lat temu i została odnowiona tylko przez polskie władze, być może na miejscu, została odnowiona tylko bez wskazania imion i nazwisk tych, którzy tam leżą. Jak to było wcześniej, przed tym splądrowaniem. I to stało pretekstem niechęci, można tak powiedzieć, ukraińskiego, rządu do pozwolenia prowadzenia ekshumacji. Tak naprawdę takiego zakazu prowadzenia tych ekshumacji w ogóle nie istnieje. On jest tylko taki ustny, tak? Można tak powiedzieć, że my czekamy, Ukraina czeka, ukraiński rząd czeka na to, aż te imiona i nazwiska powrócą do tego odnowionego pomnika na mogile żołnierzy UPA w monasterku w Polsce. I wtedy już my spokojnie pozwalamy prowadzić ekshumację na Ukrainie w obwodach tarnopolskim, lwowskim, dzisiejszym Iwano-Frankivskim, równieńskim i wołyńskim. I tutaj warto zaznaczyć, że minister Kuleba też powiedział, że nie ma przeszkód do ekshumacji, tak? Więc tutaj ja trochę nie rozumiem, dlaczego strona ukraińska bardziej nie podkreśla braku tego zakazu. Oczywiście on jest de facto, można domniemywać, że on istnieje, tak? Wiemy, że te ekshumacje nie są prowadzone, natomiast formalnego zakazu nie ma, ale czytając polską przestrzeń informacyjną można by dojść do wniosku, że jest. No tak, że de jure on chyba nie istnieje, ale de facto sytuacja jest taka, że niestety ekshumacje nie są prowadzone oprócz jednej lub dwóch miejscowości, teraz nie przypominę, w obwodzie tarnopolskim, gdzie było oficjalnie pozwolono przeprowadzić te ekshumacje dla Polskiej Fundacji Wolność i Demokracja. Arturze? Jeżeli chodzi o te ekshumacje właśnie w obwodzie tarnopolskim na Podolu, to tam były przeprowadzone badania. Co do dalszych prac, to chyba dalsze prace się nie rozpoczęły, ale to tak jak mówicie, była umowa między rządem polskim a rządem ukraińskim na temat tego, jak ma wyglądać odbudowa tego upamiętnienia w monasterzu. Jakie treści mają być na tablicy. No, polska strona z jakichś powodów, pewnie politycznych, żeby nie tracić wyborców na danym terenie, tego nie zrobiła. I tak jak panowie też mówicie, pewnie jest po prostu taki nie zakaz, tylko bardziej sugestia, że dopóki ta tablica nie zostanie odnowiona tak jak było to zawarte w umowie pomiędzy rządem Polski a rządem Ukrainy, to nie macie co wnioskować o jakiekolwiek, czy też miejsca do badań, czy też już ekshumacje z miejsc, w których te ekshumacje mają być dokonywane. No i powiem wam, że to jest faktycznie dosyć patowa sytuacja, bo ja mam wrażenie, mając niemalże 45 lat, że większość mojego życia jest poświęcona mówieniu o Wołyniu, czy też tłumaczeniu się, czy też mówieniu o tym Wołyniu. A ja bym wreszcie nie to, że chciał o tym zapomnieć, tylko nie chciałbym, żeby jakakolwiek relacja polsko-ukraińska, jakiekolwiek wspomnienie o Ukrainie w Polsce, czy też o Polsce na Ukrainie wiązało się automatycznie z tym przysłowiowym Wołyniem. Wojciechu? Ja tylko chciałbym tutaj dodać pewną rzecz. Sprawa z monastyrzem jest taka, ona uzmysławia to, że to jest łańcuch różnych decyzji, nie do obietnic, które nie zostały spełnione, niedogadanych sytuacji, oczekiwań i to jest taki łańcuch, który trwa od dziesięcioleci. W momencie, kiedy się pojawia taka kryzysowa sytuacja jak ta, kolejna, przecież nie pierwsza,
uruchamiają się bardzo silne emocje, ale właściwie konia z rzędem, kto w przestrzeni publicznej postara się opowiedzieć, jak to wszystko wyglądało po kolei. I mamy właśnie taką sytuację, że przeciętny polski odbiorca o Monastyżu prawdopodobnie nic nie wie. Grzegorz Motyka, gdy o tym mówi, on ma wyliczone, nie pamiętam, ile słów czy ile znaków zabrakło do tego, żeby może ta sprawa została uregulowana tak, żeby strona ukraińska była zadowolona i być może to by nie było powodem tej de jure nieistniejącej, a de facto istniejącej blokady ekshumacji. Myślę, że to jest bardzo smutne i to jest taki śmiech przez łzy, jak on wymienia, przepraszam, że nie pamiętam ile słów czy ile znaków zabrakło, żeby ta sprawa mogła pójść dalej. Dziękuję. Tutaj w tej wypowiedzi też jest to zdanie o tym, że to służy Rosji i rzeczywiście ten konflikt polsko-ukraiński jak najbardziej Rosji służy. Temat Wołynia jest w tym, co rzeczywiście nas dzieli i tutaj dla mnie jest niezrozumiałe z jednej strony, że wydaje mi się, że w Polsce brakuje pewnej woli politycznej, żeby ten spór rozwiązać. Myślę, że to stwierdzenie będzie bardzo niepopularne, ale myślę, że po stronie polskiej tak naprawdę politykom bardziej zależy na rozgrywaniu tematu Wołynia, na wielkich deklaracjach, na wielkich oskarżeniach, niż na pragmatycznym rozwiązaniu kwestii ze stroną ukraińską, na spotkaniu, na działaniach dyplomatycznych, bo działania, które widzimy, są w dużej mierze, mam wrażenie, pozorowane, są wyrazy oburzenia, są jakieś wielkie zapowiedzi, szumne, ale brakuje pewnych faktycznych działań. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Znaczy mi to wygląda bardzo infantylnie, infantylne, historyczne zachowanie. Faktycznie zbrodnia wołyńska, rozliczenie zbrodni wołyńskiej jest bardzo ważne dla tych, którzy ucierpieli z rąk ukraińskich nacjonalistów, dla ich potomków, dla narodu polskiego, ale ja powiem więcej, to jest jeszcze bardziej moim zdaniem ważne dla narodu ukraińskiego i państwowości ukraińskiej, bo to jest rzecz, to rozliczenie się właśnie z tymi szkieletami we własnej szafie powoduje tylko możliwość dalszego rozwoju, dalszego pójścia właśnie, nie wiem, przepraszam za tak wzniosłe słowa, ku świetlanej przyszłości. A ta kula u nogi, która 30 lat jest rozgrywana zarówno w Polsce, rozgrywana na Ukrainie, ale i rozgrywana także w Rosji i nie tylko w Rosji, we wszystkich państwach nieprzyjaznych, tylko ciąży państwu ukraińskiemu. Warto zaznaczyć, że to państwo ukraińskie ma rosyjskich żołnierzy na swoim terytorium i to państwu ukraińskiemu powinno bardziej zależeć na sojusznikach, że ujmę taki dosyć specyficzny sposób i może bardzo bezpośredni, ale faktycznie to ukraińscy politycy powinni dążyć do rozliczenia. Wiem, że to dla niektórych jest bardzo niebezpieczne, bo może w pewien sposób godzić w mit OUN czy OUN-UPA. Dla części społeczeństwa ukraińskiego to jest temat, który jest moim zdaniem zupełnie niezrozumiały i politycy po prostu nie chcą marnować własnych sił, bo obywatele tego nie do końca tę kwestię rozumieją, no i po co zabiegać o ich głosy w tej kwestii. A tutaj muszę się z tobą, Piotrze, zgodzić. Ja mam wrażenie, że w Polsce spora część środowisk po prostu musi mieć tą piłkę do rozgrywki w postaci Wołynia, bo jak my im zabierzemy Wołyń, jeżeli Wołyń zostanie opisany przez naukowców, zostaną przeprowadzone badania, zostaną ci ludzie w odpowiedni sposób pogrzebani i upamiętnieni tym krzyżem, czy co by tam miało stanąć na ich grobach w zależności od ich wyznania, to wtedy ci ludzie, te środowiska nie miałyby nic, nie miałyby czym się zajmować, nie miałyby swoich rzeczy do nienawidzenia. Więc tak jak powtórzę, to najbardziej powinno zależeć Ukraińcom. I dlatego ja powiem, że rząd ukraiński miałby być mądrzejszy po prostu i tą ustną blokadę tych ekshumacji, faktyczną blokadę tych ekshumacji po prostu znieść i zrobić wszystko, żeby piłka, jak to tak powiedzieć po sportowemu, tak, żeby piłka była po prostu już na polu
na części pola Polski, że trzeba najpierw nam zrobić pierwsze kroki, mimo to, że nazwiska upowców, ich nazwiska, imiona nie są odnowieni na pomniku w monasterzu, mimo to wszystko trzeba byłoby pójść nam naprzód, ukraińskiemu rządowi, bo my jesteśmy, jak już Artur powiedziałeś, my jesteśmy w takiej sytuacji, że u nas po prostu nie ma innego wyjścia. Inaczej my po prostu też możemy stracić lub bardzo uszkodzić nasze relacje z bardzo ważnym naszym sąsiadem i partnerem. Ale to jak myślisz, Dmytrze, z czego wynika to, że strona ukraińska tego nie robi? Z czego wynika to, że mimo różnych jakichś tam gestów, które były i jakby były pewne gesty pokazujące, że może gdzieś zmierza to w dobrym kierunku, kilka razy mieliśmy nadzieję na to, że będzie jakiś przełom, że będą, nie wiem, oficjalne przeprosiny albo jakieś taki właśnie oficjalne ogłoszenie ekshumacji, to jednak tego zabrakło, tego nie było. Z czego to wynika? Dlaczego władze ukraińskie takiego kroku nie podejmują? Ja tylko powiem, że oficjalne przeprosiny były już niejednokrotnie. Robił to prezydent Kućma i robił to prezydent Ukrainy Petro Poroszenko razem na spotkaniach z prezydentem Polski Aleksandrem Kwaśniewskim. Także oficjalne przeprosiny ze strony co najmniej prezydentów Ukrainy już były. A co do tego, dlaczego teraźniejszy rząd Ukrainy nie idzie, nie robi pierwszy krok, który miałby logicznie zrobić, to no ja przepraszam, ja nie mogę, mogę tylko domniemywać, że tutaj jest znów jakaś wielka polityczna gra, ale jaka gra, co ma ona na myśli, to ciężko powiedzieć. Jest oczywiście ze strony, ogólnie ze strony Polski. Wielu moich znajomych Polaków pisze mi, że Ukraina postawiła na Niemców, na przyjaźń, na partnerstwo w pierwszej kolejności z Niemcami, a nie z Polską. I zaczęło się to od tej też niefortunnej wypowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w ONZ-cie. I od tego czasu to się ciągnie, że Ukraina rzekomo, tak myślą niektóre ludzie i politycy też w Polsce, że Ukraina postawiła nie na Polskę, a na Niemców i z tego wypływa ta niechęć takich przyjaznych kroków ukraińskiego rządu. Jeżeli pozwolicie, to słowo. Ja chciałem jeszcze wrócić do tej wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Dmytra Kuleby. Nie wiem, czy macie to wrażenie, bo ona nie jest skandaliczna, ona nie jest przełomowa, to chociaż w stosunkach międzynarodowych to zawsze tworzy złą atmosferę, ale mieliśmy już kilka takich sytuacji. Natomiast chyba, i Dmytro ma rację, były przeprosiny. W ogóle w tym łańcuchu ciągłego powracania do kwestii wołyńskiej już jest tak, że pojawiają się przeprosiny, ale one zawsze są uważane za niewystarczające i jest takie oczekiwanie, że to teraz będą przeprosiny już takie, że wszyscy będą usatysfakcjonowani i temat zostanie zamknięty i to z jednej strony oczekiwania może są za duże, z drugiej strony to nigdy nie następuje tak, żeby wszyscy byli zadowoleni i nigdy nie będą zadowoleni, ale to jest jak gdyby dygresja. Natomiast tutaj mam wrażenie, że jeszcze nigdy ta wypowiedź nie była tak może nie ostra, ale wymijająca kwestię, to znaczy ona w ogóle odbiła się od kwestii wołyńskiej, no to możemy jeszcze wracać do tych dwóch narracji, polskiej i ukraińskiej, tak, czyli wojny polsko-ukraińskiej, wojny chłopskiej i polskiego spojrzenia, które pewnie my tu reprezentujemy, że to było ludobójstwo. Już teraz nie chcę otwierać nowego tematu, ale po raz pierwszy w dyplomacji, w stosunkach między naszymi narodami było odbicie piłki, jak gdyby
nie wczucie się, już nie mówię o empatii w stosunkach międzynarodowych, bo jej nie ma, znaczy ona rzadko występuje, ale jak gdyby takie odbicie piłki i od razu zaatakowanie. A czy wy wiecie, czym była akcja Wisła? Chyba jeszcze jednak w stosunkach między Polską a Ukrainą, pomimo tak, że jak twierdzę, to nie jest jakiś przełomowy skandal, raczej niefortunna sytuacja, ale chyba nigdy jeszcze nie było takiego zagrania. Mam wrażenie, że też to nie jest moja myśl, nie wiem, Marek Budzisz chyba to pierwszy powiedział, że dyplomacja ukraińska, Ukraińcy w stosunkach międzynarodowych wyszli z tej szkoły sowieckiej czy postsowieckiej. To jest takie grube załatwianie spraw, przepraszam za potoczne określenie, czy nawet czasami z łokcia. A natomiast my tutaj jesteśmy przyzwyczajeni do takich trochę, nie wiem, czy to te nasze romantyczne wzorce, czy co innego, czy ten jeszcze mesjanizm sprzed stulecia. Uważamy, że to się wszystko miękko da załatwić i my tu się wszyscy kochamy i przyjaźnimy. I jak przychodzi co do czego, to jest zderzenie tych naszych dwóch spojrzeń, bo Polacy oczekują wdzięczności, miłości, oddania, a Ukraińcy walą z łokcia, bo w stosunkach międzynarodowych z łokcia się wali, a nie mówi o miłości i nie. Gesty są oczywiście potrzebne, one są na płycie lotniska przy witaniu i żegnaniu delegacji, ale tak naprawdę to załatwia się wiele spraw z łokcia, więc tutaj wydaje mi się, że jest jeszcze jedna kwestia, która się odezwała w tym momencie i być może jeszcze nie raz się odezwie w naszych stosunkach międzynarodowych, polsko-ukraińskich, bo mówimy troszeczkę w innej tonacji i to zawsze przechodzi obok siebie. Ja, Wojciechu, się w pełni z tobą zgadzam. Wydaje mi się, że faktycznie nigdy wcześniej ta piłeczka na poziomie akcja Wisła, czy też stawiania paraleli pomiędzy akcją Wisła i zbrodnią rzezią wołyńską, nigdy pewnie na tym poziomie dyplomatycznym jeszcze nie była wykorzystana. Na poziomach potocznych to jest bardzo częsty zabieg, on jest jednak wykorzystywany. A nie sądzisz, Wojciechu, że tak mogło się stać, że minister Kuleba na tak wysokim poziomie odbił tą piłeczkę przy pomocy właśnie stawiania równoważnika pomiędzy akcją Wisła po decyzji państwa polskiego i prokuratora IPN, który to stwierdził, że jednak to była akcja prewencyjna, a nie żadna tam zbrodnia komunistyczna. I w dużej mierze podpisał się w imieniu III Rzeczypospolitej i narodu polskiego w słuszności akcji Wisła. Czy nam się wydaje, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy nie słyszało o umorzeniu śledztwa i sposobie umorzenia śledztwa przez prokuraturę IPN? To jest tak, to jest duże prawdopodobieństwo, że gdyby ten fakt nie nastąpił, to spotkanie by miało inny przebieg. To prawda, to mogła być reakcja na tę kwestię umorzenia śledztwa przez IPN. Mamy jeszcze jeden fragment wypowiedzi ministra Kuleby. Może posłuchajmy go i dokończymy ten temat. Byśmy dzisiaj zaczęli grzebać w historii, to jakość rozmowy byłaby zupełnie inna i moglibyśmy pójść bardzo głęboko w historię i wypominać sobie te złe rzeczy, które Polacy uczynili Ukraińcom i Ukraińcy Polakom. No, i to jest kolejny sposób, stały element gry odbijania piłeczki, często wykorzystywany na Ukrainie, a zapomnijmy o tym, co było, to było, trzeba iść do przodu, trzeba patrzeć w świetlaną przyszłość. Moim zdaniem ten sposób odbijania piłeczki jest sposobem całkowicie niczego nie wnoszącym, sposobem moim zdaniem też nieskutecznym, bo on tylko wkurza drugą stronę, a to z jednego prostego powodu. Nie można patrzeć w przyszłość, nie rozliczając przeszłości. I to jest oczywista oczywistość. Tak jak z akcją Wisła, tak jak z operacjami ukraińskich nacjonalistów w czasach II wojny światowej, tak jak z przyjęciem przez władzę bolszewicką nieruchomości i własności na terenie Ukrainy i wieloma innymi kwestiami. Jeżeli my się do czegoś nie przyznamy, czasami się nie uderzymy w pierś, czasami nie
przeprosimy, a czasami nie wybaczymy, to nie ma dokąd zmierzać, bo ta kula u nogi, o której ja wcześniej mówiłem, będzie cały czas na stałe przytwierdzona do naszych nóg, czy do naszej nogi, a minister Kuleba zastosował po prostu bardzo stary, wyświchtany fortel, który moim zdaniem tylko i wyłącznie denerwuje społeczeństwo. Ja przypomnę wybory, pewnie wszyscy pamiętają te wybory, kiedy pewien komunistyczny kandydat miał hasło wybierzmy przyszłość. I to właśnie było coś podobnego. To jest na tej zasadzie wybierzmy przyszłość, nie wracajmy do przeszłości, bo kogo obchodzi przeszłość. I teraz, gdy minister spraw zagranicznych Ukrainy mówi coś takiego i mówi, że to Rosja tylko będzie zyskiwała na tym, że my będziemy grzebać się w historii, świadomie bądź nie, doprowadza do tego, że właśnie podgrzewa atmosferę w kwestii historycznej, bo czasami historia równa się teraźniejszość. Stety albo niestety, z kwestią wołyńską tak właśnie w Polsce jest i pewnie długo nie będzie. Ja szczerze mówiąc nie wiem, czy jest taki moment, kiedy wszyscy będą usatysfakcjonowani, ale z drugiej strony, jeżeli będziemy się odwracać, odbijać piłeczkę i udawać, że nie ma tematu i mówili wybierzmy przyszłość, bo wtedy wszędzie będzie nam dobrze i będzie anielska, a błoga przyszłość przed nami, no to wtedy okazuje się, że przeszłość nas dogoni. Dmytrze, coś jeszcze chcesz dodać w tym temacie? Nie, absolutnie zgadzam się z Wojtkiem. Myślę tylko, że tak, że warto po prostu znów powtórzę to, co powiedziałem. Rządu ukraińskiemu warto jednak pójść naprzód i zrobić taki dobry gest, dobry krok ku prawdziwemu polsko-ukraińskiemu pojednaniu. Zobaczymy, jak będzie się rozwijać ta sytuacja, bo wydaje mi się, że z tymi deklaracjami, które padły ze strony polskiej, też w kwestii przekazania migów, odpowiedzi na prośbę prezydenta Ukrainy, taką rzuconą medialnie o migi do Polski, wydaje mi się, że nie wiem, może takie inne trochę postawienie sprawy i z innym rządem może dać inne rezultaty, ale nie wiem. Arturze? Jeszcze tylko jedno zdanie. Ja mam tylko taką nadzieję, że kwestie historyczne, które niewątpliwie, tak jak ustaliliśmy, są bardzo ważne dla teraźniejszości i przyszłości, nie staną na totalnej przeszkodzie bezpieczeństwu III Rzeczypospolitej i istnieniu państwa polskiego. Bo nawet jeżeli moralnie będziemy się czuli dobrze z tym, że przycisnęliśmy tą Ukrainę w sprawach historycznych, a stracimy III Rzeczpospolitą, no to później będziemy mogli się pewnie na imigracji z Ukraińcami spotykać i dywagować i pluć sobie w brodę. Profesor Żurawski-Welgrajewski mawia, że będziemy prowadzili te dyskusje historyczne na kołymie prycza w pryczę, więc to rzeczywiście to a propos tego, co Arturze powiedziałeś. Przejdźmy do kolejnego tematu, przejdźmy do tematu stricte frontowego, wojennego. Pod Pokrowskiem sytuacja jest tragiczna. Dmytro Antoniuk. Tak jest. Niestety muszę tutaj stwierdzić, że sytuacja pod Pokrowskiem jest tragiczna i zgodnie z ostatnimi informacjami, które nie są oficjalnie, tylko pochodzą na przykład od oficerów pułku Azow, ta sytuacja pod Pokrowskiem jest powodowana tym, że nie ma dobrej komunikacji między tymi brygadami, które trzymają lub próbują trzymać front akurat tam na tym kierunku pokrowskim. Nie ma po prostu uzgodnienia działania między tymi brygadami. Też podają w tym komunikacie informację o tym, że urządzenie przeciwko dronom, ukraińskie urządzenie przeciwko dronom niszczy nawet własne ukraińskie drony, czyli aż do tego dochodzi. I że często jest tak, że Rosjanie aż sami nie wierzą, że oni tak szybko przemieszczając się w stronę Pokrowska. Wszyscy byliśmy pewni tego, że miasto
Nowogrodziwka będzie się trzymała się długo. To jest miasto, które znajduje się już pod kontrolą całkowitą, prawie kontrolą rosyjską. I Nowogrodziwka padła w ciągu parę dni. To jest po prostu szokujące dla nas wszystkich, absolutnie. No teraz kolejne miasto, które jest bardzo ważne i chyba niemożliwe wziąć Pokrowska nie zdobywszy Selidowego, a mówię teraz o mieście Selidowe, to kolejne to miasto staje się polem walki. Już widzimy, że tak, ta szara strefa jest już bezpośrednio w dzielnicach miasta Selidowego. To znaczy, że wróg jest już na ulicach, w domach tego miasta. To jest straszna sytuacja tak naprawdę. Jeżeli Selidowe też padnie, to po prostu otwiera szlak do Pokrowska i do Myrnograda. Trzeba powiedzieć, dlaczego Pokrowski jest takim ważnym dla całego frontu, tam szczególnie na odcinku frontu w obwodzie donieckim, dlatego że to jest takim logistycznym hubem, można tak powiedzieć, bo tam schodzą się szlaki, tam schodzą się drogi automobilne i kolejowe. To jest po prostu taki węzeł logistyczny. Przez Pokrowsk idzie dostarczanie wojsk ukraińskich pod Kurachowem, pod Karliwką, pod Wuhledarem. I jeżeli padnie Pokrowsk, to oznaczałoby wielkie zagrożenie dla naszych obrońców akurat na tych odcinkach frontu, które teraz wymieniłem, bo po prostu mogłoby być tak, że drogi, szlaki dla zaopatrzenia wszystkim potrzebnym dla tych obrońców będą przecięte. Oprócz tego od Pokrowska do granicy z obwodem dniepropietrowskim jest około 20 kilometrów, to jest bardzo blisko. Teraz w tej chwili front znajduje się za około 10 kilometrów do Pokrowska. I jeżeli takie tempo będzie kontynuowane, tempo przesunięcia wojsk rosyjskich, to Pokrowsk może naprawdę paść i bardzo szybko. I Pokrowsk, i Myrnograd, który znajduje się na wschód od tego miasta. Tutaj warto też zaznaczyć, że nawet też żołnierze ukraińscy, którzy znajdują się na tym odcinku frontu, mówią, że Rosjanie przeprowadzą tą ofensywę z pomocą w większości przypadków tylko i wyłącznie piechoty. Czyli piechota czasem na motocyklach, czasem na tak zwanych buggy, czyli golfkarach też, jakich nazywają tutaj chińskich, zajmuje kolejne i kolejne miejscowości. Wróg nie ma tam dużo lub nie używa jeszcze do tej pory dużo ciężkiego sprzętu, jako czołgów, jako wózów opancerzonych i tak dalej. On ich ma, ale niewystarczająco. I to jest też zaskakująca jakaś sytuacja, że wróg z pomocą piechoty tak szybko przemieszcza się i my trzeba powiedzieć, że po prostu uciekamy. Tak to wygląda dla nas wszystkich. Oczywiście ja być może nie mam prawa tak mówić, ale tak wygląda przynajmniej na tej mapie. Niektórzy też moi przyjaciele, po prostu Ukraińcy zwykli, z którymi codziennie rozmawiam na ten temat, mówią, że być może to jest po prostu jakiś pomysł specjalnej operacji ukraińskiego dowództwa Sił Zbrojnych Ukrainy, żeby zamanić bliżej Rosjan tam do Pokrowska i uderzyć na przykład z flangów lub w ogóle w jakimś innym miejscu.
Być może, ja na to spodziewam się tego, ale na razie tak niestety nie wygląda. Chociaż trzeba powiedzieć, że tempo jednak przesunięcia wojsk rosyjskich jednak spadło, bo w porównaniu do ubiegłego dnia oni zajęli nie taką dużą przestrzeń w ukraińskich ziem, jak to było w poprzednich dniach. A mam takie pytanie, Igor Tracz mówił w szorcie, który jest zresztą na naszym kanale Czarne Niebo na YouTubie, mówił o tym, że w rozmowach z oficerami, którzy są w Pokrovsku, wynika z tych rozmów, że Rosjanie nie planują Pokrowska zajmować tak po prostu, tylko planują go zrównać z ziemią za pomocą ognia artyleryjskiego, tak jak to miało miejsce w wielu innych przypadkach, chociażby w Bachmucie. Czy Arturze potwierdzasz to, czy myślisz, że Rosjanie tak właśnie planują? No to tak wygląda, że próbują miasto wziąć w tak zwane kleszcze. Kiedyś to było w taktyce rosyjskiej kleszcze pancerne. No tutaj, tak jak Dmytro mówi, Rosjanie nie używają praktycznie sprzętu ciężkiego, a to dlatego, że byli natychmiast niemalże zniszczeni przez między innymi drony FPV ukraińskie, czy też inne środki przeciwdziałania przeciwpancerne. W tym przypadku tutaj też się zgadzam, że mnie to zaskoczyło, też szybkość przemieszczania się między poszczególnymi miejscowościami na tym kierunku. Część zachodnich analityków stwierdza, że może być to spowodowane rajdem w obwodzie kurskim. Jednak według dowódców, zarówno dowódców pułku Azow, o których wspominał Dmytro, ale także takich znanych dowódców w przestrzeni informacyjnej, prowadzących kanał Oficer Plus, czy też Snajper Plus, braci Jakowylowych, czy też Konstantyna Maszowca, oni badając całą sytuację stwierdzają, że na przykład na kierunku Kurachowsko-Wuhledarskim, gdzie niemalże obrona trwa od 10 lat, można powiedzieć, na tym kierunku, to na tym kierunku Ukraińcy, pomimo tego, że mają podobnie ciężką sytuację jak tu, to jednak ci Rosjanie się nie przemieszczają tak szybko. I potwierdzam to, co mówił Dmytro. Ja śledząc grupy tak zwanych rosyjskich blogerów wojennych, też stwierdzam, że u nich jest szok i niedowierzanie, bo oni też podejrzewają, że Ukraińcy próbują wciągnąć armię rosyjską do jakiejś zasadzki. Niemniej jednak ja bym nie chciał wierzyć w to. To znaczy, może inaczej, ja bym chciał w to wierzyć, ale to jest jednak tak podobne do tego, co wielokrotnie słyszeliśmy po rosyjskiej stronie, że chyba to nie jest prawda. Między innymi bloger Sternenko, a to jest osoba z dosyć dużym rozeznaniem w siłach zbrojnych Ukrainy, on wskazał na te przyczyny, które wymieniał Dmytro, czyli brak współdziałania pomiędzy poszczególnymi oddziałami, brak współdziałania przy rotacjach i co zaznaczył, co jest największą bolączką, i ta bolączka też dotyczy także armii rosyjskiej, czyli tak zwane pozytywne raportowanie do góry, czyli dowódcy w obawie przed stratą, nie wiem, premii, czy też jakimiś karami, raportują do swoich dowódców, że wszystko jest git, wszystko mamy, wszystko działa, mamy odpowiednią ilość ludzi, odpowiednią ilość środków rażenia, odpowiednią ilość sprzętów, wróg nie przejdzie, a dopiero kiedy się wszystko sypie, wtedy zaczynają szukać tego winnego. No i często się okazuje, że tego winnego nie da się znaleźć już w sytuacji, w której front się wali. Chociaż większość ekspertów stwierdza, że front się jeszcze nie wali. Można uznać, że to jest operacyjny sukces armii rosyjskiej. No i teraz się decyduje, czy to będzie sukces strategiczny, czy też nie.
A Tak, media zagraniczne, oni już dawno pisali, bo teraz oni żądają bronienia każdej miejscowości. Ja myślę tutaj czy o Associated Press, czy o Financial Times, czy też o Washington Post. Oni kiedyś się domagali bronienia każdej miejscowości, jak Bachmutu, a jak Ukraińcy bronili Bachmut, to mówili, że Ukraińcy niepotrzebnie wrzucają do maszynki do milenia mięsa, jak to było określane, takiej ilości żołnierzy. No ale to są tylko dziennikarze, a oni muszą zwabiać tytułami chwytliwymi odbiorców. Chciałbym, Ja żebyśmy dodam- przeszli już do kolejnego tematu. Dobrze, proszę, Dmytrze, dodaj. Tak, ja krótko dodam, że też o tej sytuacji mówi i Jurij Butusow, znany ukraiński dziennikarz, który głównie zajmuje się teraz sprawami wojska i często przebywa na froncie. On mówi wprost, że sytuacja ta spowodowana po prostu kiepskim dowództwem. I mówi, że dowódcy tam na tym odcinku frontu, gdzie tak szybko przemieszczają się Rosjanie, Moskale, oni raportują na górze, że sytuacja jest skomplikowana, ale kierowana, tak, pod kontrolą. A pod kontrolą widocznie nie jest. I tutaj zgadzam się też z Arturem, że front się na razie nie sypie, ale zajęcie Pokrowska może spowodować to, że front posypie się, niestety. Przechodzimy do kolejnego tematu, ale zanim przejdziemy do kolejnego tematu, to zapraszam Państwa na patronite.pl/czarne niebo. Tam można dowiedzieć się więcej o naszym projekcie, tam można także wesprzeć naszą pracę. A kolejny temat również jest przykry, również jest trudny, bo podczas odpierania zmasowanego ataku 26 sierpnia zginął pilot sił powietrznych Ukrainy Oleksij Mes. Zginął i jest to też pierwsza odnotowana strata samolotu F-16 przez Ukrainę. Dmytrze, co się stało? I faktycznie nie wiemy, co się stało. I tylko też znów możemy się domniemywać. Teraz są przeróżne też informacje w internecie. Jest informacja o tym, wiemy to, o czym my wiemy, że ten pilot, i to jest nawet najważniejszy pilot, który szkolił się za granicą być może więcej niż rok, zginął 26 sierpnia podczas tego jednego z najbardziej zmasowanych ataków rosyjskich rakietowych, zestrzeliwując te rakiety. Według informacji oficjalnej, którą mamy w tej chwili, on prowadząc samolot F-16, pilotując go, zestrzelił 3 rakiety rosyjskie i 1 dron. Co się stało dalej? Nie wiadomo. Jest informacja o tym, że być może on po prostu tak zestrzeliwał te rakiety, że być może jedna z nich eksplodowała w pobliżu od samolotu i to spowodowało to, że on zginął. A jest też informacja o tym, że niestety to była kwestia friendly fire, czyli ukraińskie wyrzutnie rakietowe typu Patriot mylnie zestrzelili ten samolot. I o tym pisała na przykład deputowana Ukraińskiej Rady Najwyższej Mariana Bezugła, i stawiła to w winę dowódcy sił powietrznych Ukrainy Mykoli Oleszczuku. I dzisiaj, akurat przed tym, jak my zaczęliśmy nagrywać, dzisiaj, czyli w piątek 30 sierpnia, już jest informacja o tym, że dowódca sił powietrznych Ukrainy Mykola Oleszczuk jest zwolniony w
ze swojego miejsca, tak, przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. I to może tak nie bezpośrednio potwierdzać hipotezę tego, że to była kwestia friendly fire. Mnie zastanawia bardzo jedna rzecz. Do tej pory słyszeliśmy bardzo wiele ze strony propagandy rosyjskiej o rzekomych sukcesach Rosjan, o rzekomych porażkach Ukraińców, o zniszczeniu HIMARS-ów, o zniszczeniu Leopardów, o zniszczeniu Abramsów, nawet chyba o zestrzeleniu F-16, które nie miało Było. miejsca. A w sytuacji, gdzie naprawdę Ukraina straciła F-16, mam wrażenie, że propaganda rosyjska w sumie to jakoś ten temat trochę zlekceważyła. Czy Arturze masz inne obserwacje? Nie Co do naprawdę końca. dla Ukrainy może znaczyć utrata tego samolotu? Nie do końca, bo już 26, czyli w poniedziałek pod wieczór kanały telegramowe rosyjskie poinformowały o tym, że F-16 został zniszczony. Co prawda mówili o tym, że został zniszczony uderzeniem Iskandera na lotnisku. Oczywiście żadnych potwierdzeń nie było, ale w pewnym momencie, jak władze, jeżeli się nie mylę, łódzka opublikowały nekrolog po pilocie, to od razu można było połączyć tak naprawdę te informacje, bo to był pilot, który był szkolony przez wiele miesięcy za granicą i szkolony właśnie w kwestii pilotowania samolotów F-16, więc Rosja w jakiś sposób eksploatuje temat pierwszego zniszczonego F-16. Co prawda Rosjanie chcieli, żeby ten samolot został zniszczony na przykład przez Su-35, nawet przecież ogłoszono nagrodę. Pilot, który pierwszy zniszczy ten samolot, ma dostać 15 milionów rubli. Powstały też w sieci takie podejrzenia i to w przestrzeni informacyjnej ukraińskiej, że możliwe też było uderzenie z terytoriów Białorusi. Uderzenie czy też wyrzutniami S-300 czy też S-400, które Białoruś otrzymała od Federacji Rosyjskiej, czy też obroną przeciwlotniczą stricte Federacji Rosyjskiej, która stacjonuje na terenie Ukrainy. I to wcale by nie było takie dziwne. Jest też kwestia błędu pilota badana, czy też niesprawności samolotu. Więc tutaj myślę, że do ustaleń tej komisji, oczywiście jeżeli w warunkach wojennych o ustaleniach tej komisji badającej tę tragedię się dowiemy, musimy na to poczekać. Mnie tylko zastanawia taka szybka reakcja prezydenta przy odwołaniu zwierzchnika sił powietrznych, sił zbrojnych Ukrainy. Bo do momentu, bo nawet jeżeli to by był friendly fire, to ja nie chciałbym powiedzieć, że nie ma nic złego w ogniu bratobójczym, ale niestety na polu walki to się zdarza, szczególnie przy odpieraniu tak zmasowanego ataku, gdzie leci ogromna ilość środków rażenia powietrznego, bardzo wielu typów, także wabików, celów generowanych przez systemy walki radioelektronicznej, to są manewrujące pociski rakietowe, balistyczne, odpalane z morza, powietrza, lądu, a także drony, więc w takim galimatiasie, że to tak określę, to pole walki, no mnie by akurat nie zdziwił friendly fire. To, że do takich friendly fire'ów nie dochodzi częściej, to powinno bardziej dziwić, chociaż nikomu nie życzę i nie uważam to za normalne, ale jednak na polu walki takie coś się zdarza. Został nam na dzisiaj jeszcze jeden temat. Temat może trochę bardziej optymistyczny, bo pojawiło się okienko Nareszcie. możliwości aresztowania Władimira Putina. Dmytrze? Tak, to jest temat no, w porównaniu do tych tematów, które mamy dzisiaj w programie, bardziej optymistyczny, bo dyktator rosyjski Władimir Putin teraz ma plan przyjechać do Mongolii 3 września. Też myślę, że on chce tam przyjechać dlatego, żeby dogadać się z Mongolią o to, żeby
Jednak ta nitka ropociągu czy gazociągu Siła Sybirii 2, Moc Syberii 2, była jednak, która ma połączyć Rosję z Chinami, była jednak wybudowana, bo na razie Mongolia w swoich długoterminowych planach po prostu nie ma tego, że przez ich teren przejdzie taka nitka, która będzie dostarczać surowce z Rosji do Chin. No i dlatego Putin teraz chce przyjechać do Mongolii. Problem jednak polega na tym, że Mongolia jest jest członkiem i podpisantem tego Międzynarodowego Trybunału Kryminalnego, który wydał rozkaz na aresztowanie Władimira Putina za porwanie ukraińskich dzieci. I już jest reakcja rzecznika Kremla, że Kreml absolutnie nie boi się tego, że Putin zostanie aresztowany na terenie Mongolii. Niektórzy też eksperci mówią o tym, że to jest spowodowane też wpływem Chin na Mongolię i Chiny nie chcą, oni bardziej boją się reakcji od Chin, niżeli łamania międzynarodowego prawa. Ale już też jest z innej strony jest nacisk od tego Międzynarodowego Trybunału Kryminalnego. Jego rzecznik, pan Fadi El Abdallah, powiedział, że Mongolia jako kraj, który uczestniczy w rzymskim statucie Międzynarodowego Trybunału Kryminalnego, jest zobowiązana zaaresztować Władimira Putina, na którego jest wydany rozkaz na jego areszt za udział w porwaniu ukraińskich dzieci. No cóż, 3 września już jest bardzo nie za gorami i zobaczymy, jak będzie rozwijać się ta sytuacja, ale dzisiaj omawiając ten temat, my z Arturem wspomnieliśmy dzieje historyczne, tak? I Artur powiedział bardzo ważną rzecz. Proszę. A wiesz co, Dmytrzy, nie pamiętam. To jakbyś mógł mnie zacytować. Ja Okej, to ja zapomniałem. zacytuję to, że Hanowie z Mongolii, tak, już mieli w swoich dziejach takie i niejednokrotnie sytuacje, kiedy książąt moskiewskich oni nie tylko zatrzymywali w swoim tam stanie, w swojej ordzie, a i nawet zabijali. Także jest już precedens dla dowództwa Mongolii. A No warto tutaj- zaznaczyć, że kontekście- Władimir Putin bardzo lubi grzebać w historii i bardzo przedmiotowo traktować historię, przenosząc się w tysiącleciach, nawet już nie stuleciach. Zaczynał od stuleci, przenosił się w tysiącleciach, więc to pewnie jest możliwe. Niemniej jednak warto chyba zaznaczyć, że prawo międzynarodowe dla Putina jest mniej ważne niż historia, więc może ta tradycja... Ale to właśnie do tego chciałem nawiązać, bo po tym słynnym wywiadzie u Tuckera Carlsona i tych różnych rewindykacjach i wynurzeniach natury historycznej i pseudohistorycznej Władimira Putina, były prezydent Mongolii Tsakhjagin Elbegdorj
powiedział, że Rosja powinna uważać z próbą powrotu do jakichś historycznych ziem, bo historycznie to cała Rosja należy do Mongolii mniej więcej. Taki był sens tego postu, którego umieścił. Tam chodziło, pokazał mapę właśnie Złotej Ordy i terenów, które ona opanowała, ale chciałem tylko doprecyzować, oczywiście chodzi o Międzynarodowy Trybunał Karny, tak po polsku brzmi pełna nazwa tego trybunału, ale Wojciechu, chciałeś coś powiedzieć. Ja wiem, że to jest wesoły temat i tutaj chcemy się pośmiać, ale jest niewiele państw, które mają gorsze, przepraszam za kolokwializm, bardziej przerąbane położenie niż Polska czy Ukraina. Nie, ale to chyba Polska jednak, przepraszam, historycznie gorsze. To jest Mongolia, no między Rosją a Chinami. Na pewno znajdzie się sposób, jest tradycyjnie przyjęte, że głowy państw są nietykalne, no i to się skończy tak, że on przyjedzie, załatwi biznes i poleci, a Rosjanie planują już kolejną wizytę i to chyba za miesiąc, 2 października, nie jestem pewien, w Meksyku. Także Rosjanie są spokojni. Tutaj mamy zapewnienie, że też są przekonani o tym, że ich mongolscy przyjaciele dość ich przyjaźnie przyjmą i tak zwanego prezydenta Federacji Rosyjskiej. Bo zresztą I tutaj- sankcje za niedokonanie tego są sankcjami, albo tych sankcji brak, albo te sankcje są naprawdę bardzo łagodne, więc pewnie tak, będzie tak, jak powiedziałeś, Wojciechu. I tutaj też do tego położenia zastanawiałem się, jakby technicznie miało to wyglądać, bo przecież wywiezienie później Putina do Hagi z takiej Mongolii wymagałoby przelotu albo nad Rosją, albo nad Chinami. A chociaż to też jest ciekawe, bo samolotu z Putinem chyba nie próbowaliby zestrzelić. Chociaż kto wie, co tam by się działo. Na koniu. Na koniu z Mongolii tylko i wyłącznie. Chciałbym, A nie, żebyśmy się przepraszam, przekonali. książęta nie mogli jechać na koniu, oni musieli prowadzić konia, bo nie mógł być na koniu, więc Putin musiałby prowadzić konia z Mongolii. No chciałbym, żebyśmy się przekonali, jakie będzie rozwiązanie tego, ale niestety myślę, że tutaj ta łyżka dziegciu, którą wrzucił Wojtek, okaże się prawdą i nikt Putina w tej Mongolii nie aresztuje. To chyba wszystko, co mieliśmy na dzisiaj, chyba wszystkie tematy. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję Państwu za uwagę i przypominam jeszcze raz patronite.pl/Czarne Niebo, tam można więcej się dowiedzieć o nas, o naszym projekcie, tam można nas także wesprzeć i zapraszamy też na naszego Twittera Czarne Niebo News, tam najświeższe informacje. Pomóżcie Państwo Arturowi dobić do 2000 obserwujących na Twitterze, żeby Artur mógł spokojnie spać po nocach. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.